A w ogóle tu cały czas podróżując po tej Afryce mamy do czynienia z termitami. No i jak te termity wyglądają? Kolejny dzionek, za nami nocka na kempingu Parku Narodowego. Tam gdzie są te jaskinie właśnie. Tutaj przenocowaliśmy. Już namioty zwinęliśmy, więc nie ma co pokazywać, ale generalnie. Ja miałem tu swój namiot, Maciek miał tam, mieliśmy prąd. Tutaj dookoła grasowały małpy, więc też woleliśmy właśnie tutaj. Ale najważniejsze jest to, że tutaj trawa jest mokra, bolało. No i w nocy spodziewaliśmy się deszczu. Natomiast akurat deszczu nie było i stwierdziliśmy, że lepiej pod tym dachem. Na płaskiej, równej powierzchni, bo namioty słabej jakości, więc już podłogi są porwane, więc mielibyśmy po prostu mokro. A tak okazało się, że w bardzo fajnych, komfortowych warunkach żeśmy przenocowali. No i fajne jest to, że tam są nowe, świeże, czyste kible, prysznice, łazienki. I to było bardzo komfortowe dla nas. Nocleg kosztował $20 za 2 osoby, za 2 namioty. Natomiast normalnie byśmy zapłacili dyszkę za wstęp do jaskiń. Też od łebka, czyli $20. A tak płacimy tylko 3, czyli wyszło 6. Czyli wygraliśmy na tym $14, więc bardzo dobra cena, bo fajny układ. I tak jakby przyjechaliśmy tu wyłącznie po to, żeby wejść do tych jaskiń. No wychodzi na to, że mieliśmy po $3 na łebka, nocleg w bardzo, bardzo komfortowym kempingu i spało się super. Bo dzisiaj było w nocy zimno, więc się spało świetnie w tych namiocikach. No i jedyna rzecz to taka, że tutaj powiedzmy te samochody dosyć blisko jeżdżą, ale nam akurat hałas w ogóle zupełnie nie przeszkadza, więc wyszło świetnie. No i idziemy zwiedzać te jaskinie, a później przed nami 1100 km do Botswany. Spróbujemy pojechać stopem do stolicy, a później będziemy decydować co w ogóle dalej robić z tym wyjazdem i z dalszymi planami podróży. Ja gdzieś tam w połowie miesiąca będę się zawijał, do Maćka dojeżdża jet. Więc oni razem dalej będą sobie pewnie kontynuować podróż. A ja będę już powoli zmierzał w kierunku Polski. Więc i tak mnóstwo krajów. Bardzo, bardzo fajnie. Bardzo fajny wyjazd. Ciekawy eksperyment pojechać w 2 osoby. Zawsze podróżowałem sam. Są oczywiście plusy i minusy pojechania w 2. No i myślę, że następną wyprawę znowu zrobię sam. A kiedyś gdzieś tam z Maćkiem na pewno powtórzę, bo fajnie się z nim podróżuje. Na pewno we 2 jest raźniej i możemy sobie pozwolić na bardziej ryzykanckie zachowania we 2 niż powiedzmy w pojedynkę. I to jest na pewno plus tego typu podróżowania. Mega pozytyw. Maciek jako kompan do podróży, świetny gość i naprawdę polecam, rekomenduję, jakby ktoś chciał jechać. Być może się jakoś gdzieś tam w okolicach powiedzmy za 2 tygodnie rozdzielimy. Maciek pojedzie do Johannesburga spotkać się z jet, a ja gdzieś tam jeszcze pobędę w Botswanie no i zobaczymy co dalej, bo w sumie nie mam jakiegoś większego planu. Na razie planem jest zwiedzić jaskinię i wydostać się z Zimbabwe, bo no tutaj już żeśmy poznali ten kraj, znamy plusy, znamy minusy, rozumiemy sytuację, wiemy z czego wynika to, że jest taki gigantyczny kryzys. Są to sankcje amerykańskie, które oni tutaj narzucili na ten kraj. No i przez to jakaś taka sympatia u mnie się pojawiła do Zimbabwe, ponieważ jak wjechaliśmy, to zobaczyliśmy dzicz, kryzys i biedę i totalny rozpierdziel w kraju. No ale jakby krok po kroku zaczynamy rozumieć, z czego to wynika. Politycy lokalni chcieli troszeczkę powalczyć o własną niezależność, autonomię, a wiadomo, te chłopaki z oceanu to nie akceptują takich zachowań. Więc rzeczywiście ten polityk, którego spotkaliśmy, opowiedział nam dosyć dużo na ten temat. Nie chciał, żebyśmy ujawniali jego personalia, bardzo się pilnował, żebyśmy nie nagrali jego twarzy, samochodu, więc jakby nic takiego nie zrobiliśmy. Natomiast no, rzeczywiście jest tak, że oni po prostu są pod sankcjami i kraj jest zdewastowany przez politykę zewnętrzną, jakąś tam globalistyczną. No i tutaj stąd właśnie moja sympatia do nich
kibicuję im, żeby im się udało. Mam nadzieję, że tak wyjdzie. Idziemy do tych jaskiń koło miejscowości Chinoi w Zimbabwe. Patrz jakie pająki. O kurde, ale wielgachne. Ale ich tu w ogóle jest. Ja pierdzielę, jaka fajna sceneria. Zobacz. I jakiś zapach taki niesamowity tego miejsca. No mówili nam, że to miejsce jest świetne, dlatego goniliśmy 1500 km tam i z powrotem, żeby to miejsce odwiedzić. O, nie topesz, ale, a nie, to motel taki potężny. Ja pierdzielę, jeszcze takiego nie widziałem. Idę go nagrać, tylko tu jakiś wielki pająk po drodze. No, mam nadzieję, że mnie nie urąbie. Zobacz jaki motyl. Wyglądał jak nietoperz. Myślałem, że to nietoperz. Wow, ale widok. Piękna sprawa. Ciemno tutaj, trochę nic nie widać. Latarka by się przydała, nie przygotowaliśmy się do zajęć. Ten widok robi wrażenie. Jeszcze zobacz tutaj na górze. Są takie po prostu dziury, czyli idziesz sobie i nagle wpadasz. No świetne miejsce. Perełkę odkryliśmy, zupełnie zresztą przypadkowo. Myślę, że tutaj z dronem można by kiedyś przyjechać i nagrać świetny film. W ogóle niesamowity zapach tutaj jakiś taki panuje. Taki, nie wiem jak to nazwać. Trochę stęchlizny, ale wymieszany z jakimiś ziołami, roślinami. Bardzo ciekawe miejsce. Czujesz ten zapach? Co to w ogóle jest? Tak jakby ktoś gotował jakieś mięso. No i tutaj podobno w tych jeziorach można nurkować, natomiast my nie mamy sprzętu do nurkowania, ani chyba za bardzo takich umiejętności, jeżeli chodzi o nurkowanie jaskiniowe. Więc nie będziemy tego robić. No i zobacz, mnóstwo różnych pająków, które nie dość, że zakładają swoje sieci, to jeszcze mają gniazda i pełno młodych. I to wszystko, zobaczcie, powleczone pajęczynami, jak z jakiegoś horroru. Tylu pajęczyn, co na tej ścianie, to jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. Ciekawe, czy te pająki są jadowite, czy nie, ale wyglądały dosyć groźnie, takie duże. Jak nasze krzyżaki, tylko z takimi dłuższymi nogami. No ale zapach jest niesamowity. Teraz to jest taki zapach, jakby ktoś gotował jakiś gulasz. Skąd się ten zapach bierze? Nie wiem, ale woda jest kryształ. Zobacz, że ona jest po prostu przeźroczysta i bardzo fajne ryby tam pływają. Tutaj są bramki kolczaste, żeby nie przechodzić, no ale my chyba pójdziemy. Ciekawe mnie te muszle, bo są olbrzymie. Tam leżą w środku. Kąpać się tutaj byłoby super. Ale miejscówka. Lubię takie pieczary. No i fajne jest to, że to nie jest całe pod ziemią, ale jest odsłonięte. Więc wchodzi roślinność i daje taki fajny efekt. Zobacz. Idziemy dalej. No niesamowity zapach tutaj panuje. Nie mam pojęcia, z czego on wynika. Chyba te rośliny tutaj gniją. Może ta woda daje taki klimat. Ale teraz, to przed chwilą był taki zapach, jakby ktoś gulasz gotował. Jedzenie chleba i picie coli daje się we znaki. Ja też się czuję słabo. Już mam zadyszkę. Miałem rano robić pompki i co, jestem taki słaby, że nie mam siły na nic. No i też Afryka wymęczy. Przepięknie. Zobacz, Zimbabwe od swojej pięknej strony. A największe wrażenie robią te właśnie prześwity, które są spowodowane tym, że są dziury. No fantastyczna jaskinia. Ja uwielbiam jaskinie, od zawsze lubiałem, natomiast tam ma fajny urok, bo są prześwity i nie jest tak, że cały czas jesteś pod ziemią, tylko po prostu wychodzisz na powierzchnię. O, wychodzi słońce. I myślę, że jak wyjdzie słońce i padnie na wodę, to wtedy będzie cały urok tej jaskini widoczny. To jest to samo miejsce widziane z góry. Zobacz, że słońce jest nisko i w ogóle wody nie oświetla. Nie, jak będziemy wracać, to zajrzymy tu jeszcze raz. I wtedy ona podobno ma mieć piękny, błękitny kolor. Ja strasznie lubię te liany wiszące. Teraz idziemy do czegoś, co się nazywa Dark Cave. Już mi się podoba. Wow, ale roślinność. Czyli oni pod turystów podłączyli prąd. No, żeby nikt się tutaj nie zabił. Ha! I całe mnóstwo takich zakamarków. Czyli można iść tu, można iść tu. Wow, ale kolor wody robi wrażenie. Błękit. No i goście tutaj nurkują w tej wodzie. Kurde, ona jest krystalicznie czysta. Widać dno, które jest bardzo głęboko. No i tyle z tych jaskiń. Połaziliśmy i jedziemy dalej. No i to cała wycieczka. Tu trzeba się przycisnąć przez tą szczelinę. Miejsce urokliwe. Fantastyczne. Strasznie mi się podoba. Uwielbiam takie klimaty. Ale no mało. Chciałoby się więcej. No i co? I teraz przed nami długa droga do Bostwany. No i koniec tych jaskiń. To jest jedna jaskinia połączona takimi korytarzami, do których się dochodzi z dwóch stron. Bardzo fajne miejsce, strasznie mi się podoba, ale jest niedosyt. Tak właśnie mówię, że czuję się tak, jakbym poszedł do restauracji i dostał przystawkę, nie? I koniec jakby uczty. Albo była to restauracja kuchni Fusion. Natomiast miejsce jest bardzo urokliwe, jest całe mnóstwo pajęczyn. Jeżeli ktoś lubi taki mroczny klimat, to tutaj naprawdę można by nagrać jakiś fajny, niezły horror.
Kolejny kraj, kolejne wyzwanie. Strasznie jakoś ten kraj mnie ciągnie. Nie wiem jeszcze dlaczego, ale kojarzy mi się dobrze i strasznie mam jakieś takie fajne nastawienie, że chcę tam pobyć trochę. No, sporo ludzi nam mówiło, że dużo zwierząt. Tak, ludzie mówią, że Botswana jest przepiękna, plus jeszcze fauna, flora, to wszystko tam, że tak powiem, gra i buczy, więc jest spora szansa na to, że będzie tam naprawdę świetnie. A w ogóle tu cały czas podróżując po tej Afryce mamy do czynienia z termitami, które potrafią zdewastować dosłownie w ciągu tygodnia konstrukcję nośną budynku, plus budują te potężne kopce. No i jak te termity wyglądają? No i się okazuje, że tutaj mam właśnie takie gniazda. Może jestem w szoku, że to są takie białe robale. Trochę jak mrówki, ale białe. I one chyba siedzą pod ziemią, czy tam w tych belkach. No i budują te kopce, zobacz. Dewastują drewno. No tak wygląda generalnie produkcja kopca termitów. To są maluteńkie kopczyki. I one mają tutaj jakiś plan, z tego co ja rozumiem. No i po prostu wynoszą i umacniają tą ziemię. Te kopce mają po kilka metrów oczywiście. Przeważnie. To jest nowy kopiec, który dopiero budują. Te jaskinie w Chinnoi zdecydowanie są warte odwiedzenia, pomimo że jest taki lekki niedosyt, no bo tam, nie wiem, z 20-30 minut zwiedzania i cześć. Ale przecież może tam siedzieć pół dnia i patrzeć, jak tam się zmienia kolor tej wody w zależności od tego, jak słońce pada. No nam się po prostu śpieszy, mamy do przejechania 1100 km autostopem, więc im szybciej wyjdziemy na trasę, tym większa szansa, że coś znajdziemy. Ale gdyby nie to, to byśmy tam jeszcze posiedzieli.